Jeden śpi, ten zmęczony, a ten jest najebany. I na 7 wysiadam, wchodzimy do środka. Nie ma w przewodnikach ani nigdzie. Wskakujemy w następny wagon. Siedziba FSB, czyli nowego KGB. Dobra, wychodzimy stąd. Hej, witam na moim kanale, witam w kolejnym odcinku z Rosji. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób przemieszczać się po mieście bez nawigacji, bez Google Map i wszystkich tych aplikacji, które tak naprawdę są niezbędne. No ale właśnie, czy na pewno? Zacznijmy od tego, że w Moskwie jest problem z internetem. Nie dla osób mieszkających w Moskwie, bardziej dla turystów. Dlaczego? Dlatego, że ja zakupiłem kartę tak zwaną eSIM. Niestety po dotarciu do Rosji Wasz internet jest wyłączany na pierwsze 24 godziny. Po 24 godzinach możecie z tego internetu korzystać, dostajecie SMS-a, czy też wiadomość. Wszystko niby jest ok, ale nie wszystko działa tak jak trzeba. Nie działa Google Map. Google Map w ogóle pokazuje Wam lokalizację w zupełnie innym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że gdy są ataki dronów i tak dalej, to oni tutaj zakłócają sygnał GPS-a i tu jest problem. Ludzie lokalni też z tym mają problem, bo też im nawigacja nie działa, na przykład w samochodach, jadąc taksówką był ten sam problem. Ja wpadłem na taki pomysł, że wpiszę sobie miejsce, w którym mieszkam oraz miejsce, do którego dzisiaj jadę, do czata GPT. Zrobię sobie screena, tak just in case, jakbym stracił połączenie z internetem. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, wyszedłem przed klatkę i sobie myślę, wezmę sobie, zrobię zdjęcie ulicy, nazwy ulicy. No, niestety nie ma, czyli muszę poszukać innego domu. Co prawda tu jest 22, bo to jest 22, ale to nie jest nazwa ulicy, to jest jakaś nazwa czegoś innego. Tak trochę 5/10 strojenie, no ale to nie jest ulica. No dobra, idę. Tu gdzieś obok widziałem, są tabliczki z nazewnictwem na innym bloku. To tak naprawdę nie jest mało istotne, czy to jest mój numer, czy nie mój numer. Przecież ja taksówki nie biorę, tylko szukam jakiejś lokalizacji, żeby czat po prostu mi to narysował, skąd, gdzie i jak mam jechać. Tak jak widzicie, wziąłem sobie tą ulicę, to nie jest moja ulica, ale jest obok bloku i wrzuciłem do czata zdjęcie. Dobra, najwygodniej metro, jedź na stacji. Linia niebieska, czyli zobaczcie, on jakby nie widzi, nie ma w przewodnikach ani nigdzie tej ulicy, czyli musiałbym się jakby dostać w taki punkt, który jest punktem orientacyjnym. No i nie mam jakby możliwości teraz dotarcia do mojej ulicy, do mojej nazwy ulicy. Dobra, no to najpierw lecimy do tej stacji tutaj. Kazałem mu znaleźć tą ulicę na mapach nawigacji i znalazł mi ją. I mówi tak, że mam 300 metrów od metra i teraz tak, z ulicy tej do metra wyjść na główną ulicę, czyli muszę iść tam, iść do tego metra. Najbliższa stacja metra jest około 7-10 minut pieszo od różnych numerów tej ulicy. No dobra, po drodze po prostu pytaj ludzi, no tak nie za bardzo. Metrze na tej stacji wchodzisz w czerwoną linię, no to wiem, gdzie to jest. Wsiadasz do pociągu w stronę centrum, kierunek jedź do takiej stacji, tam robisz przesiadkę na ciemno-niebieską linię, taką. Numer 3, przejście oznaczone jest tak i na niebieskiej linii jedziesz w stronę czegoś takiego i wysiadasz na stacji takiej. Po wyjściu z metra szukam kierunkowskazów na to, czyli na ten właśnie krem cały. Ale zanim pójdę, spytałem się go jeszcze, czy jest opcja z tramwajem i zobaczymy, czy on mi coś powie tutaj. Jest tramwaj numer 11, 5-7 minut pieszo, tutaj do tramwaju. Na mapie szukaj nazwy, cyk, wsiąść w tramwaj, wyjść, jedź do przystanku takiego, linie 11, cały czas 11 jadę, jedź do przystanku takiego lub takiego, to zależy, który będzie bliżej przejścia. Oba są poprawne, wysiąść. Czyli tak, jeżeli chcemy jechać jednym środkiem transportu i dłużej czekać, no to jedziemy tramwajem. Jeżeli chcecie szybciej, być teoretycznie szybciej, no to jedziecie metrem. To już od Was zależy. No ja teraz się wybiorę tramwajem, a następnie metrem do Moscow City. No dobra, to lecimy na 11. Zmiana planów. Tramwajem jest łatwiej, ale problem jest taki, że ja jak przejechałem tramwajem za Sylistą, to nie zwróciłem uwagi na to, czy tam jest, jest rozkład jazdy, którą nie jedzie i tak dalej, ale nie jest napisane dokąd stacji wyznaczonej i tak dalej. Chyba mi się wydaje, że tego nie było. Tak więc nie będę ryzykował w którą stronę co i jak, tylko po prostu pójdę jednak na to metro już wiem, gdzie jest
i tym metrem sobie po prostu pojadę, bo zawsze w metrze, pamiętacie, jest łatwiej, bo macie opisane od razu, gdzie to metro jedzie. To jest prościej. Jeśli chodzi o nazewnictwo, no to albo robicie sobie tak jak ja screena z czata GPT i macie te nazwy po rosyjskojęzyczne, albo macie pisane te nazwy w metrze tak one są słyszalne, tak? No dobra, dla nas, dla Polaków jest ok, ale dla takiego kogoś anglojęzycznego to nie za bardzo, bo on to przeczyta po swojemu i nic z tego mi nie wyjdzie. No to tu jest problem. Tak, metro jest przede mną, to dosłownie 3 minuty od chaty. Siądę, poszukam odpowiedniego wagonu i jadę. Słuchajcie, jechał tramwaj, jechała 11. On jedzie teraz 46. No i problem jest taki, że zobaczcie, no na tych przystankach nie jest napisane, dokąd on jedzie. On ma z przodu napisane, dokąd jedzie. Z boku chyba następny jest przystanek, no ale to trzeba się orientować w języku rosyjskim, żeby to wiedzieć. Dlatego łatwiej jest w metrze, bo do metra wejdziecie, popatrzycie, poczekacie, tam wagon jedzie za chwilę, tej 5 albo 10 minut tramwaj, po co stać i w środku tramwaju macie opisane co i jak. Dobra, idę do metra. Dobra, słuchajcie, jest, tak jak Marian mówił, pisał mi, jest linia czerwona, ok, 1, wchodzimy do środka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu mamy stacje wypisane z jednej strony albo z drugiej, to sobie sprawdzimy. To metro, które teraz przyjechało, to ono jeszcze jedzie tylko tutaj i tutaj. Znaczy tutaj jesteśmy i ono jedzie jedną stację, ok? Znaczy chyba dwie. A te wszystkie stacje tutaj to są stacje, które on już właśnie minął, on tutaj przyjechał. I to jakby nie widzę tej mojej stacji, czyli to będzie gdzieś, a chyba to jest to, nie. Dobra, to jest to chyba. Dobra, czyli musimy przejść na drugą stronę i poszukać tej stacji. Kolejka jeździ praktycznie co chwilę, nieważne czy tą pojadę, czy inną, to jest jeden hit. Jak on tutaj przyjeżdża, to mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7 wysiadam, wchodzimy do środka. Двери закрываются. Следующая станция Сокольники. Na górze macie napisane, jakie stacje są. Ruszamy z tej, która tam się świeci na czerwono. To jest stary tramwaj, raczej metro. W nowych metrach jest inaczej, jest elektrycznie napisane. Nie wiem, czy widzicie tam na górze jest tabliczka. Możecie korzystać z darmowego Wi-Fi'a, czyli z netu w metrze. Ta stacja, która jest następna, miga wam na czerwono, ok? Tak jak on tutaj powiedział, zobaczcie, widzicie to? Ta, która minęliśmy, już się świeci cały czas na czerwono. No to tak naprawdę jest prostą. Trzeba go słuchać i to, co on gada, to po prostu czytacie sobie w łacinie. Czyste prudy, tak on to mówią, nie? No to możecie sobie to przeczytać. Станция Чистые пруды. Переход на станции Тургеневская и Сретенский. Czyli mamy jeszcze dwie i na trzecie, dwie stacje oprócz tej, czyli na trzeciej jakby wysiadamy. Станция Лубянка. Lubianka, czyli to jest tam, gdzie jest siedziba FSB, czyli nowego KGB. Okay? A tutaj mamy taki widok, jeden śpi, ten zmęczony, a ten jest najebany. W ogóle by wpadł tutaj, jak wpadł, się drzwi zamykały, by go przyciesło. On krzyczał, że niby jest inwalidą, nie są inwalidy wpuścić, on jest napierdolony. Dobra, jedziemy. W tych nowszych wagonikach metra macie dodatkowo jeszcze, są elektroniczne wyświetlacze i macie napisane dokładnie czas, w którym wagon dojedzie czy też wasze metro do stacji, kolejnej stacji, czyli możecie się na to jakby przygotować. Tam przypadkiem są 3 minuty, 2 minuty, no tak to mniej więcej wygląda. No dobra, my dojeżdżamy. Ja to czytałem na OX, coś tam, to nie jest X, nie, bo on to czyta na Okotnit Road, czy jakoś takoś. No dobra, no tak czy inaczej tutaj wysiadamy. Переход на станции Театральная и площадь Революции. Поезд следует до станции Саларьево. Dobra, teraz
teraz szukamy niebieskiej linii i na niebieskiej linii musimy jechać, na tą stację musimy się dostać. Nie, z tej jedziemy na tą niebieską linią, ok? To najpierw poszukamy sobie metro niebieskiej linii. Dobra, jest niebieska linia trójka, czyli w dół musimy jechać. No, strzałka jest w lewo, schody. Dobre oznaczenie. Ok. To lecimy w dół. Jak tam dotrę, no to będę się dopiero znowu martwił w ten sposób. Niebieska. Teraz jest spoko, bo jest rano. Przed południem jest bardzo mało ludzi. W normalnych warunkach tutaj po południu w godzinach szczytu to jest masakra. Ja wam pokazałem chyba na jakiejś rolce, jak to wygląda. Ok, widzimy, że jest zielona i niebieska linia i one lecą w lewą stronę, czyli idziemy w lewo. Chyba tutaj, no tak, chyba tutaj. No mi się wydaje, że tutaj. Tak, jest dobrze, jest dobre oznaczenie, ok, lecimy na niebieską linię. Jakoś tutaj dojdziemy. Szedłem wtedy już pierwszy dzień, ale większość tych korytarzy jest bardzo podobnych. Generalnie tutaj miałem małą zagwozdkę, no bo generalnie prowadzi mnie trójka niebieskie prosto tam, do schodów niby, no ale tam nic nie ma. Z tej strony jest podobnie, ale patrzę, że jest na podłodze namalowany, jest niebieski. No to idziemy po znakach. I chyba tam trzeba będzie przejść na górze, tak mi się wydaje. No tak, bo tu jest, zobaczcie, tu jest zielona linia. Ok, jest na tej ścianie oznaczone. Czyli jest inaczej niż na tamtej stacji, gdzie oznaczenie było na słupkach. Tutaj jest na ścianie, no to trzeba się po prostu orientować w takich rzeczach. Ok, idziemy na schody. No i no nie może być inaczej, moim zdaniem, no trzeba iść tam. Albo tędy przejść, chyba jeden kit tak naprawdę. Chodźmy tutaj, ok, jest niebieska, trójeczka, schody do góry, o jest, dobra, lecimy tutaj, bo tu jest jedynka, trójka. No dobra, tu już jest sprawa ułatwiona. Widzimy z daleka szyld wiszący, niebieska linia trójka, schody do góry, więc lecimy na górę. No i tam powinno być oznaczenie, albo oznaczenie na słupkach, albo na ścianie, czyli z każdym kolejnym krokiem człowiek się uczy czegoś nowego. Niektóre te schody są wyższe, dłuższe znaczy się, niektóre są krótsze. Te akurat są chyba krótkie, tak. Dobra, wskakujemy w następny wagon. Dobra, tutaj ogólnie lecimy w drugą stronę, czyli z tej strony lecimy w tą stronę, ok, bo metro jedzie. Te oznaczenia są znowu jakby w odwrotną, nie w tą. I szukałem tej stacji tyłu, ale potem patrzę, że ona jest tu i w ogóle pomyliłem się to, bo to jest bardzo podobne do tego. To myślałem, że po prostu nie napisali tej kreseczki tutaj gdzieś. No ale dobra, okej, lecimy do tej stacji, czyli tak, ta jest następna, potem jedna, druga i na trzeciej. Jak są takie kreski tylko, to jest stacja, na której wysiadacie, wchodzicie z ronda, dziękuję, do widzenia. Jak masz takie, te okrągłe, znaczy się, że tam jest więcej linii, które jeżdżą, tak? Czyli możecie przesiąść się z jednej na drugą linię. Zresztą tak jest napisane w ten sposób. O, tu macie D2, D4, dziesiątka, piątka, czyli tych jest więcej, tak? A najpierw po prostu wysiadacie i przechodzicie na... Ok, no tu jest, nie, tu jest też jeszcze. A na tych już po prostu nic nie ma, znaczy jest jedna stacja i tyle w temacie. Tak to wygląda. A tutaj ogólnie macie mapę całego metra, czyli zobaczcie, można się pogubić. Jestem na stacji docelowej, zobaczcie, to jeszcze nie byłem, a ta stacja już starsza, z takimi posągami, po rosyjsku to się nazywa
pamiętniki. Okay. No, u nas taka duża ta stacja, zobaczcie sobie. Ok, przejdźmy jeszcze z tej strony. Tutaj nic nie ma. Chyba tylko z przodu oni są. Tam jest jeden, tu jest drugi. No, trzy perony na jednej stacji. No, całkiem fajnie to wygląda. Zobaczcie. Duża, szeroka. No dobra. Idziemy do wyjścia. Musimy dostać się na zewnątrz. A na zewnątrz jest tylko tak. Z jednej strony są schody. Czyli nie ma jakby innej możliwości. Musimy wyjść na zewnątrz i iść chyba tam, na ten drugim Izmailowski Park. Czyli tam się kierujemy. O, jedzie teraz wagonik na środku. Zobacz jaka perspektywa w ogóle. Dobra, wychodzimy stąd. Pokazuję to troszeczkę inaczej, bo ja to widzę na taki marmurkowy kolor. Ono w kamerze jakoś widać na zielono. Coś nie śmiga jak trzeba. Zobaczcie jeszcze raz na tą rzeźbę. No, rewelacja. Super. Duża stacja. No dobra. Lecimy dalej. Okej, wyszedłem na zewnątrz i teraz tak, trzeba poszukać sobie kierunkowskazu, jakiegoś drogowskazu, który nam pokaże, gdzie mamy iść. O, jest tak, jest jakieś żarcie tutaj, ale tu jest mapa i mapa na pewno nam pokaże dokładnie, gdzie mamy iść. Żeby się nie gubić. Dobra, metro trzecie, czyli podejrzewam, że my jesteśmy tutaj, tak?